Witajcie! W dzisiejszym filmie skupimy się na niesamowitej wyspie położonej 70 km na południe od Sztokholmu na archipelagu sztokholmskim. Pokażę Wam tunel drogowy zrobiony niemal 70 metrów pod powierzchnią Bałtyku. Opowiem o ukrytej w skale bazie wojskowej a może nie będę zdradzał co jeszcze. Zanim wjedziemy pod Bałtyk, przetrę szybę, by kamera mogła cokolwiek nagrać. Podczas zimnej wojny Szwecja intensywnie inwestowała w obronę przed możliwym atakiem sowieckim. Jednym z bardziej ambitnych projektów była baza Muskö. Podziemna baza i stocznie na wyspie z dokami przeznaczonymi dla okrętów podwodnych i niszczycieli. Aby dotrzeć na wyspę z lądu, marynarka wojenna zbudowała niemal 3-kilometrowy tunel Muskö, który biegnie 66 metrów pod powierzchnią wody. Do budowy tunelu przystąpiono w roku 1959, a w 1963 roku był już gotowy. Niestety, przez pierwszy rok użytkować go mogło tylko i wyłącznie wojsko. Na szczęście od 1964 roku tunel został oddany do użytku publicznego. Od tego momentu mogą się nim przemieszczać również cywile. Prawdopodobnie jest to pierwszy tego typu tunel na świecie. Jak już wspomniałem, najgłębszy punkt tunelu dochodzi do 66 metrów pod powierzchnią wody. Szerokość tunelu to niecałe 8 metrów, a wysokość to około 5 metrów. Kiedy tunel był nowy, wystąpiły poważne problemy z wyciekiem wody. Wyciekało około 28 tysięcy litrów na godzinę. Często pompy przestawały działać i wtedy na kilka godzin tunel był nieprzejezdny. Zastosowano różnego rodzaju uszczelnienia i wyciek zredukowano do około 7 tysięcy litrów. Po zastosowaniu sprawdzonych już metod uszczelnień zredukowano wycieki do minimum. Od 2010 roku szwedzki zarząd transportu przeprowadza etapowe renowacje ścian i dachu Muskö Tunnel. Najbardziej zewnętrzną warstwę ściany tunelu, która składa się z betonu nadryskowego. Usuwa się i zastępuje nowym betonem. Prowadzone są również uzupełniające wzmocnienia skalne oraz w niektórych miejscach poprawiany jest drenaż, który odprowadza wodę i zapobiega tworzeniu się lodu. Wróćmy teraz do samej bazy. Trzeba przyznać, że cała koncepcja jest po prostu niesamowita. Znalazłem kilka niesamowitych zdjęć pokazujących okręty podwodne i statki wpływające do bazy i wewnątrz niej. Szwedzka marynarka wojenna miała siedzibę w Muskö od XVI wieku. Baza została zamknięta w 2004 roku, kiedy szwedzki rząd zdecydował o konsolidacji marynarki wojennej w pozostałych dwóch głównych bazach i otworzył podwodny tunel drogowy dla publiczności. Znaczna część obszaru jest nadal kontrolowana przez marynarkę wojenną z ograniczonym dostępem. Już w latach 50. XX wieku zaplanowano stałe połączenie lądowe dla przyszłej bazy Muskö. Zgodnie z tymi planami połączenie miałoby się odbywać drogami i mostami. Potrzebnych było co najmniej 5 mostów, z których największy wymagałby wysokości co najmniej 40 metrów. W 1954 roku zbadano możliwość zastąpienia niektórych mostów tunelem, a w 1959 roku podjęto decyzję o budowie połączenia lądowego składającego się z drogi, 2 mostów i tunelu, o którym już wspomniałem. Sama wyspa Muskö
Jest w dużej części ogrodzona jako teren wojskowy i niedostępna dla zwiedzających, ale od strony wody widoczne są tu wloty tuneli. Obszar wykutego w skale portu można porównać do Starego Miasta w Sztokholmie. Baza marynarki niegdyś znajdowała się w samym Sztokholmie. Już na początku XIX wieku pojawiły się pomysły przeniesienia jej poza obręb ścisłego miasta, ale wybuch II wojny światowej sprawił, że sprawę odroczono na czas nieokreślony. Do tematu wrócono na początku lat 50. i postanowiono, że ze względu na zagrożenie ataku nuklearnego ze strony ZSRR baza zostanie przeniesiona na skalistą wyspę Muskö. Powstała ona w latach 50. ubiegłego wieku po prawie 20 latach budowy. W 1955 roku pierwszy okręt został zadokowany w nowo wybudowanej bazie. W 1969 roku baza marynarki została oficjalnie przeniesiona ze Sztokholmu do Muskö. Budowa bazy pochłonęła kilka miliardów dolarów. Oprócz budowy samej bazy, armia wybudowała również tunel prowadzący na wyspę z lądu stałego. Baza na Muskö jest jedną z największych podziemnych baz wojskowych na świecie. Wszystkie obiekty mieszczą się w oddzielnych blokach, które są osobno zasilane i mogą pracować w odcięciu od świata zewnętrznego. Jest zabezpieczone przed wstrząsami. Każdy tunel wiodący do środka bazy zabezpieczony jest specjalnymi drzwiami. Na samym dnie bazy znajduje się mózg, centrum zarządzania, dzięki któremu baza może monitorować Morze Bałtyckie. To podziemne, samowystarczalne miasto. W 2004 roku podjęto decyzję o stopniowym zamykaniu bazy na wyspie. Całe siły szwedzkiej marynarki miały być skupione w jednej bazie w Karlskrona. W 2005 roku nastąpiło uroczyste zamknięcie bazy. Obecnie baza jest w stanie uśpienia, co nie znaczy, że nic się w niej nie dzieje. Teren bazy nadal jest ogrodzony, a na jej terenie działają firmy wynajmujące od wojska budynki. Na terenie wyspy pozostały też szwedzkie siły powietrzne. Podobno baza zostanie znowu uruchomiona. Mają na to wpływ zagubione w tej okolicy rosyjskie okręty. Decyzja o przeniesieniu dowództwa marynarki opiera się na kalkulacji, że Rosjanie mogliby użyć potężnej broni wymagającej ochrony, którą zapewnić może tylko Muskö, stwierdził Niklas Grönholm, analityk szwedzkiej agencji badań obronnych. Dowództwo szwedzkiej marynarki oświadczyło, że nowa lokalizacja zapewni większą swobodę manewrowania. Z zakresu prac prowadzonych na wyspie można przypuszczać, że nie są to czcze słowa. Tam, gdzie teraz jest teren ogrodzony, z monitoringiem i ostrzeżeniami, że jest to teren wojskowy, jeszcze 10 lat temu jeździliśmy na skalną plażę. Atrakcje wyspy nie kończą się jedynie na tunelu i ukrytej bazie. To, że zlokalizowana jest ona na archipelagu sztokholmskim pośród tysięcy wysp i wysepek, sprawia, że roztacza się z niej wspaniały widok. Pomimo zamkniętych dla cywili terenów wojskowych, można tu znaleźć wiele urokliwych miejsc dostępnych dla wszystkich. Skalne urwiska, wielkie kamienie, czysta woda i wszechobecne lasy tworzą tu niesamowity klimat. Nie wszędzie można tu pływać łodzią i nie wszędzie można latać dronem. Właściwie muszę się przyznać, że aby pokazać Wam ujęcia z lotu ptaka, musiałem zmieniać 3 razy miejsce, gdyż GPS informował mnie o strefie zakazanej.
Fakt ten nie powinien wpłynąć na chęć wybrania się na tą wyspę. Przecież nie wszyscy chcą tu przyjeżdżać po to, by zrobić kilka ujęć przy pomocy drona. Podsumowując, jeśli nigdy nie jechaliście 66 metrów pod poziomem morza, 3-kilometrowym tunelem i chcecie zobaczyć niesamowitą naturę, która w skałach rzeźbi niesamowite struktury, polecam to miejsce. Jeśli spodobał Ci się film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Zapraszam na inne filmy na moim kanale. Do zobaczenia.